Siema, tu Wahacz. Picanto to najmniejszy model w ofercie Kii, który pomimo rynkowego odwrotu spalinowych aut z tego segmentu jeszcze na emeryturę się nie wybiera, czego dowodem jest przeprowadzony jakiś czas temu lifting. Sprawdźmy, co aktualnie Picanto sobą reprezentuje na przykładzie jego najbogatszej konfiguracji. Mam tutaj na myśli topową wersję wyposażeniową GT Line, a także silnik ze zautomatyzowaną skrzynią biegów, co jest w przypadku tego testu istotne i do tematu przekładni wrócę niebawem. W każdym razie prezentowany Picanto jest pokazem tego, jak dobry może być ten model i z czego można ewentualnie zrezygnować, wybierając trochę niższą i rozsądniejszą konfigurację. Decydując się na GT Line, nie otrzyma się wyłącznie najbogatszego wyposażenia funkcjonalnego, ale również podostrzony wygląd. Za ten aspekt odpowiada nie tylko odmiana, którą dostałem do testów, ale również lifting z 2023 roku, który w bardzo dużym stopniu wpłynął na wygląd nadwozia i gdyby ktoś patrząc tylko z zewnątrz uznał aktualne Picanto za zupełnie nową generację, to nie można by do takiej osoby mieć za bardzo pretensji. W designie testowanego modelu pojawiło się więcej kanciastych kształtów, lepiej pasujących do współczesnej filozofii stylistycznej Kii i jak dla mnie efekt końcowy jest bardzo udany i samochód ten ma potencjał, aby przyciągać uwagę. Też mamy tutaj ciekawy zabieg, bo elementy takie jak na przykład światła zdają się być zaprojektowane jak dla większego samochodu. W GT Line dodatkowo zmienione zostały zderzaki, pojawiły się 16-calowe felgi i wyrazisty efekt jest w tej odmianie jeszcze potęgowany. We wnętrzu z kolei producent nie pokusił się o zmiany stylistyczne, przez co jest ono aktualnie zdecydowanie mniej efektowne niż nadwozie. Nie uważam tego za wadę jednak, bo dzięki swojemu prostemu projektowi wygląda ono moim zdaniem wciąż ok, także nie ma się tutaj czym zachwycać, ale też nic nie kuje w oczy. Przejdźmy teraz do omówienia wspominanej skrzyni biegów i ogólnie całego układu napędowego. Picanto oferowany jest aktualnie z dwoma silnikami, tak samo zresztą jak w ostatnim okresie przed liftingiem, bo kiedyś było w nim jeszcze litrowe TGDI z turbo. W obu przypadkach obecnie mamy do czynienia z wolno ssącymi benzynami. Bazowa ma 1 litr i 3 cylindry i 63 konie mechaniczne i ona występuje zawsze z 5-biegowym manualem. Mocniejszy silnik ma pojemność 1.2, jest 4-cylindrowy i generuje moc 79 koni mechanicznych. Względem wariantów sprzed odświeżenia, motory te zostały osłabione odpowiednio 4 i 5 koni mechanicznych. Decydując się na mocniejszą benzynę, można ją zestawić albo z manualem, albo ze zautomatyzowaną skrzynią manualną o 5 przełożeniach, co wymaga dopłaty 3500 zł. W skrócie zautomatyzowana skrzynia jest manualem, ale z siłownikami, które same operują sprzęgłem i biegami, a także komputerem, który tym wszystkim steruje. Podczas normalnego użytkowania zastosowanie takiej konstrukcji nie oznacza niestety dobrych rzeczy względem zwykłego automatu. Zautomatyzowane skrzynie mają bowiem tendencję do przeciągania, wbijania kolejnych biegów i dosyć wolnej pracy i w Picanto nie stał się cud i przekładnia właśnie tym się cechuje. Odczuwa się to przy praktycznie każdym przyspieszeniu, kiedy moment zmiany biegów jest wyraźny i chociaż nie ma tutaj jakiegoś szarpnięcia, to jednak okres przerwy w zwiększaniu prędkości powoduje, że głowa zazwyczaj lekko leci do przodu. Na początku bardziej zwracało to moją uwagę, a później po przejechaniu kolejnych kilometrów zacząłem się przyzwyczajać, co nie oznacza, że uważam ten efekt za pożądany, po prostu da się z nim żyć. Gorzej wypada fakt, że te przerwy w przyspieszaniu podczas pracy skrzyni zdarzają się też, gdy akurat potrzebujemy wykonać jakiś dynamiczniejszy manewr i pogarszają reakcję na wciskanie gazu. Zachowanie skrzyni jest różne i zależy od okoliczności i czasami bezproblemowo po prostu silnik wkręca się na obroty, a czasami przekładni zdarzy się nawet 2 razy żonglować biegami, co już oznacza zauważalną zwłokę. W mieście mi to specjalnie nie przeszkadzało, ale w trasie powolność i niemożność pełnego zaufania skrzyni przy jakimś na przykład wyprzedzaniu jest już problematyczne. Gdyby jeszcze silnik był jakimś mocarzem, to powiedzmy przykryłby on działanie przekładni, tak jednak nie jest i chociażby w ten sposób benzyna 1.2 przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Osiągi oczywiście nie są jakieś sportowe w tym modelu, ale jak na hatchbacka z segmentu A o wymiarach 360 cm długości i 159 cm szerokości, którego przeznaczeniem jest zdecydowanie obszar miejski, są moim zdaniem ok, bo w terenie zabudowanym mogłem sprawnie przyspieszać i się przemieszczać. Poza miastem jest gorzej, a od okolic 110-120 km na godzinę już bardziej walczy się o każdy kilometr więcej na liczniku, ale trzymając jednostkę przynajmniej w okolicach 2,5-3 tysięcy obrotów, można osiągnąć dynamikę pozwalającą na bezproblemowe podróżowanie przy rozsądnych założeniach. Niestety to wszystko torpedowane jest przez oprogramowanie skrzyni i mówię te słowa ze względnie czystym sumieniem, ponieważ po pierwsze katalogowo ten sam silnik, tylko z manualem przyspiesza do setki szybciej o 3,5 sekundy, a po drugie przekładnię tę można ustawić, aby samemu zmieniać biegi na zasadzie plus minus i wtedy jest zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim skrzynia, gdy słucha się poleceń kierowcy i nie musi sama dobierać biegów, robi też przyzwoicie pod kątem szybkości, też w mniejszym stopniu zdarza się efekt przestoju w przyspieszaniu czy ospałości. Wciąż trochę to występuje, ale nie jest już źle i to pozwala poczuć potencjał silnika, który pewnie z manualem jest jeszcze bardziej uwalniany i to też każe zastanowić się, czy warto dopłacać do zautomatyzowanej skrzyni. Wbrew temu, co powiedziałem, sytuacja nie jest wcale taka oczywista, bo większość mankamentów tej przekładni ujawnia się w trasie, co nie jest środowiskiem naturalnym Picanto. W mieście co najwyżej przez te przestoje przyspieszanie jest mało satysfakcjonujące, ale nie pogarsza to bezpieczeństwa, a jednak snując się w korkach, obecność jakiegokolwiek automatu i brak konieczności ciągłego wciskania sprzęgła jest bardzo pozytywna i pozwala na przyjemniejszą jazdę. Zatem wybór zależy od okoliczności, bo tylko do miasta zautomatyzowana skrzynia jest do rozważenia, bo dopłata do niej nie jest jakaś monstrualna. Przy bardziej uniwersalnym zastosowaniu samochodu i częstszej jeździe w trasy polecam wyraźnie manual. Poza tym silnik 1.2 DPI jest udaną konstrukcją. Pozytywnie zaskoczył mnie on na przykład kulturą pracy. Gdy nawet przyspieszałem na piątce od okolic 1500 obrotów, to auto co prawda praktycznie nie przyspieszało, ale jednostka wtedy nie wibrowała ani nie miała niezdrowych odgłosów, więc względem małych trzycylindrowców jej kultura pracy jest naprawdę ok. Też pod kątem spalania wypada solidnie, bo w Warszawie średnio potrzebowała 5-6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5 litrów, a na ekspresówkach 6-6,5 litra. Przy 140 km na godzinę nawet nie próbowałem robić pomiarów, bo ta prędkość w tym samochodzie po prostu nie ma sensu. Po liftingu w Picanto zamiast tradycyjnych tarcz zegarów dostaliśmy elektroniczne rozwiązanie, które jest moim zdaniem mniej stylowe, takie bardziej płaskie niż wcześniej, ale pod kątem ergonomicznym wypada tak samo. Największą ekstrawagancją jest tutaj sygnalizacja obrotów przy pomocy pojawiających się tych elementów. Ile samochód pali, sprawdzić można na komputerze na środku z wyświetlaczem 4,2 cala, takim samym rozmiarowo jak wcześniej. Poza wskazaniami zużycia paliwa nie ma tutaj zbyt wielu innych rzeczy. Są informacje z nawigacji czy asystentów bezpieczeństwa i to by było na tyle, ale dostęp tych najważniejszych kluczowych danych jest przystępny. Tak samo obsługa zegarów jest bezproblemowa. Z prawej strony kierownicy mamy także tutaj sterowanie tempomatem. Z lewej strony obsługuje się system audio, jest też programowalny przycisk, obsługa telefonu. Tutaj kije nic nie ruszały, moim zdaniem dobrze, ponieważ trudno byłoby jakkolwiek to rozmieszczenie poprawić. Żałuję jedynie, że kierownica nie ma regulacji w dwóch płaszczyznach, a tylko góra-dół, przez co miałem trudności ze znalezieniem optymalnej pozycji, bo przy ustawieniu fotela tak jak chciałem, kierownica była za daleko. Tylko trochę, więc tragedii nie było, ale w topowej wersji regulacja również przód-tył powinna się pojawić. Na konsoli centralnej wciąż spotkać można w pełni fizyczny panel klimatyzacji, który również oceniam jako wzorowy pod kątem ergonomii. Poniżej mamy złącza USB-A, USB-C, jest także 12V, a poniżej debiutująca wraz z liftingiem od wersji Business Line indukcyjna mata. Zatem każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Z tyłu mamy jeszcze jedno USB-C, zestaw naprawdę solidny jak na auto z tego segmentu. System inforozrywki w odświeżonym Picanto jest zawsze taki sam, co oznacza 8-calowy wyświetlacz, a także fabryczną nawigację, co przyznam pozytywnie mnie zaskoczyło. Szkoda tylko, że nie można wyświetlać mapy na części, a z boku mieć dodatkowych informacji. W menu głównym są tylko skróty, ale nie jest to wielki problem dzięki przyciskom fizycznym pod ekranem do przełączania się po najważniejszych modułach, co jak widać dzieje się szybko. Interfejs jest nieprzekombinowany. Mamy tutaj takie typowe, rozsądne podejście, jeśli chodzi o kije, na przykład w ustawieniach.
z tradycyjnymi listami, więc nie ma żadnych problemów, aby to wszystko obsłużyć. Widzę tutaj tylko jeden poważniejszy minus, to znaczy gdy się próbuje połączyć smartfona przez Android Auto czy Apple CarPlay, to trzeba robić to po kablu. A w odświeżonej wersji liczyłbym na bezprzewodowe łączenie. Sądzę, że dla wielu osób ta opcja byłaby bardziej wartościowa niż ta wbudowana fabryczna nawigacja. Cena, z jaką startuje aktualnie Picanto, to 68 000 złotych, co oznacza podwyżkę względem przedlifta pod koniec 2023 roku o około 7-9 tysięcy złotych. W bazowej wersji nazwanej L dostaje się całkiem rozsądne wyposażenie, wystarczające jeśli ktoś szuka po prostu taniego auta miejskiego i nie oczekuje żadnych bajerów, bo już w podstawie dostaje się manualną klimatyzację, pokazywane multimedia z nawigacją, kamerę cofania z czujnikami parkowania, elektrykę szyb i lusterek, ekoskórę na kierownicy czy wymagane systemy bezpieczeństwa, więc jeździć się bez problemów da i jest to moim zdaniem najrozsądniejsza wersja Picanto. Business Line czyni z tego samochodu twór bardziej dojrzały i nowoczesny z automatyczną klimatyzacją, światłami LED, dostępem bezkluczykowym czy większymi możliwościami ładowania urządzeń, ale też powiększa cenę o 9 000 złotych. GT Line to wersja mająca już pełne wyposażenie. Względem Business Line za 6500 zł dochodzi w niej kilka systemów bezpieczeństwa i przede wszystkim sportowe akcenty stylistyczne, zatem jest to dosyć ekstremalna propozycja. Jedyna opcja płatna ekstra do GT Line to szyberdach za 2500 zł, którego w egzemplarzu testowym nie było, ale wciąż kwota 90 500 zł za takiego malucha jest naprawdę pokaźna i problematyczna dla Picanto tym bardziej, że wchodzi ono już wtedy wyraźnie na terytorium większych modeli, żeby nie szukać daleko. Stonika w drugiej od dołu wersji L i z tym samym silnikiem co w aucie testowym można mieć za 89 900 zł. Nie dostaje się wtedy co prawda zautomatyzowanej skrzyni, ale jednak mówimy wtedy o bardziej uniwersalnym, większym aucie, a dopłacając raptem kilka tysięcy złotych można mieć już 100-konną turbobenzynę, zapewniającą znacznie lepszą dynamikę. Wracając do Picanto, to jego absolutnie bazową wersję, czyli tak jak mówiłem, mającą sens w świetle standardowego wyposażenia, można mieć też za 908 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując w uwagach na stronie Wahacz Free, widzowie mogą mieć podstawiony za darmo wybrany samochód pod wskazany adres. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Bez względu na to, jaką wersję się wybierze, od najwyższych partii dostaje się już tutaj twarde tworzywa i też bardzo dobre spasowanie bez żadnych niepożądanych dźwięków. Gdy się jedzie w słoneczny dzień, to trochę widać tą plastikowość, gdy się odbija słońce, czy to w desce rozdzielczej, czy drzwiach, ale nie ma dramatu. Najmniej ciekawa stylistycznie jest właśnie ta sekcja, taka twarda skorupa jednolita, podłokietniki są tutaj tylko symbolicznie miękkie, ale jednak obszyte ekoskórą, więc to jest plusik. Za to okolice tunelu środkowego, konsoli centralnej wypadają lepiej, ponieważ jest różne łączenie materiałowe, nie jest tak nudno i jednolicie, więc wypada to przyzwoicie. Ogólnie pod kątem jakościowym Picanto trzyma spodziewany dla aut tego typu poziom. Nadspodziewanie pozytywnie oceniam za to wykonanie pilota. Z tyłu i na froncie mamy materiał miły w dotyku, taki lekko gumowy, estetycznie wyglądający i też sprawiający wrażenie odpornego na różne zarysowania. Jest także srebrna ramka. Jeśli wskazałbym tutaj jakiś minus, to to, że ten pilot jest po prostu trochę zbyt duży. Samochodem jeździ się całkiem przyjemnie. Jak na segment A, Picanto nie ma jakiegoś bardzo żwawego układu kierowniczego przy niskich prędkościach, ale wciąż pracuje kierownica lekko i pozwala sprawnie manewrować, co w połączeniu z bardzo niewielkimi rozmiarami nadwozia sprawiało, że na jakichś parkingach problemów nie miałem i jest to jeszcze wyższy poziom komfortu psychicznego niż jazda nawet 4-metrowymi autami. Kamera cofania oferowana przez testowaną Kiję ma kiepską jakość, ale wystarczającą i może nie ratuje tutaj życia, ale na pewno trochę pomaga. Przy wyższych prędkościach czułość układu kierowniczego Picanto daje o sobie znać głównie w pozycji centralnej jadąc na wprost, bo wtedy w połączeniu z wciąż niewielkim, bardziej miejskim oporem auto na początku sprawiało wrażenie zbyt czułego, ale gdy okazało się, że mocniej wychylając kierownicę reakcje kół się uspokajają, to finalnie stabilność i bezpieczeństwo przy wyższych prędkościach okazały się ok. Wystarczy jedynie się do tej charakterystyki przyzwyczaić.
A też przyznam, że podoba mi się większa żwawość, z jaką prowadzi się testowany model, bo dzięki temu zachęca on do trochę ostrzejszej jazdy, ale jego układ napędowy nie pozwala, aby w tym aspekcie przedobrzyć i zgarnąć mandat i tę cechę małych autek naprawdę lubię. Zautomatyzowana skrzynia temperuje zapędy aż do przesady, więc z manualem sądzę, że spójność charakteru samochodu będzie lepsza. Zawieszenie jest tutaj umiarkowanie zestrojone. Przez cienkie opony w wersji GT Line oraz krótki rozstaw osi czuję się więcej nierówności, ale nie było to dla mnie dokuczające nawet przy dłuższej jeździe. W poprawie wrażeń pomagają fotele, które są dosyć miękkie, ich wyprofilowanie jest proste, ale wypadają ok. Nie podoba mi się za to materiał, z którego wykonana jest środkowa część siedziska i oparcia, jest taki jakby lekko gumowy i sprawiał, że plecy, między innymi, pociły mi się bardziej niż powinny, niż gdyby była tam zwykła tkanina. W kabinie Picanto nie ma żadnego dekoracyjnego oświetlenia, występuje za to intensywnie czerwone podświetlenie instrumentów pokładowych, charakterystyczne dla trochę starszych modeli tego producenta i pod kątem budowania takiego bardziej sportowego nastroju, coraz rzadziej spotykanego w samochodach, wypada to fajnie, ale jeśli chodzi o czytelność, to ta czerwień moim zdaniem mogłaby być trochę bledsza. Wciąż nie jest źle z identyfikacją przycisków, ale można by to poprawić pod kątem kompletności podświetlenia, tylko sterownikowi lusterek go brakuje. Przednie światło takie, jak widać na nagraniach, występują w Picanto od wersji Business Line, a w GT Line dochodzi też listwa łącząca przednie lampy. I tak jak nie jestem ogólnie fanem tego typu rozwiązań, tak przyznam, że tutaj nawet ono pasuje. Wszędzie na froncie występują LEDy i mają one moim zdaniem ciekawy kształt. Kierunkowskazy boczne umieszczone zostały w lusterkach. Z tyłu również pojawia się od Business Line zmodyfikowane diodowe oświetlenie zachodzące na klapę bagażnika. W tej części na dworze kierunkowskazy pozostały żarówkowe, tak samo jak podświetlenie tablicy rejestracyjnej, ale całościowo Picanto jak na samochód z tego segmentu prezentuje się w lepszych konfiguracjach, jak dla mnie naprawdę dobrze i efektownie, lepiej niż można by się spodziewać. Światła, które dostaje się od Business Line, są w pełni LEDowe, ale w ich przypadku mamy do czynienia ze zwykłym, statycznym rozwiązaniem. LEDy oferują solidną moc świecenia, więc bezpośrednio przed autem jest odpowiednio jasno, ale za to przeciętno mają precyzję poziomą, odcinającą strefę jasną od ciemnej. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi nie mam żadnego zapasu, ale nie powiem, aby moje kolana jakoś bardzo poważnie wbijały się w oparcia. Nad głową również tego marginesu nie mam, ale znowu, co najwyżej mocniej się prostując, stykam się włosami spod sufitką, więc nie powodowałoby to u mnie jakiegoś większego dyskomfortu. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak i nie występuje w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanej Kii ma 255 litrów pojemności, co jest dosyć symboliczną wartością, ale za to z niskim progiem załadunkowym, a także regularnymi kształtami. Po bokach z obu stron znalazły się tutaj haczyki. Mamy także podwójną podłogę, którą można tą górną półkę albo zdemontować, albo opuścić, a pod tą właściwą znaleźć się może koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1010 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się podłogę bez uskoku. Podsumowując, Picanto wraz z liftingiem mocno odmieniło swoje oblicze pod kątem wizualnym, ale fundamenty pozostały po staremu, co skutkuje prostym autem, po którego technologiach trochę widać już wiek, ale nie na tyle, aby to jakoś bardziej negatywnie zwracało uwagę. Testowana konfiguracja jest moim zdaniem zbyt droga jak na to, co się tutaj dostaje, ale przy niższej wersji wyposażeniowej mamy już przyjemny, pozwalający na bardzo sprawne podróżowanie w mieście samochód. Ze zautomatyzowaną przekładnią też bardziej odprężające podróżowanie, ale przed zdecydowaniem się na taką skrzynię koniecznie trzeba odbyć autem z nią jazdę próbną, też z wyższymi prędkościami. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Picanto. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!